Cześć! Dzisiaj zamontujemy system sterowania radiowego F&Wave zamiast tego łącznika świecznikowego. Zapraszam do oglądania. Dzięki współpracy firmy F&F z firmą Ospel oferta systemu F&Wave została poszerzona o nowe produkty. Jest to nadajnik o modułowej budowie. Nadajnik ten możemy umieścić w dowolnym miejscu. I mamy także możliwość dodania następnych nadajników w zależności od naszych potrzeb. W tym filmie wymienimy ten łącznik świecznikowy na nadajnik dwukanałowy oraz dodamy pilota do sterowania. W lampie umieścimy odbiornik dwukanałowy. Po wyłączeniu napięcia demontujemy łącznik świecznikowy. Odłączamy przewody od łącznika. To jest przewód fazowy, a te dwa przewody to są odpływy do lamp. Choć do tego filmu jest to niepotrzebne, sprawdzę teraz, na których przewodach jest faza. Tak mniej więcej wygląda puszka pod łącznikiem świecznikowym w większości mieszkań w starszych blokach, mieszkaniach, gdzie łączenie następuje pod sufitem lub pod bezpiecznikami. Przewody są przeważnie bez kolorów, nieoznaczone. Te trzy przewody łączymy przy pomocy jakiejkolwiek złączki razem. Przewody chowamy do puszki i na razie tym się nie będziemy zajmować. Tutaj wrócimy później. Teraz w lampie zamontujemy odbiornik dwukanałowy. Ta lampa posiada dość dużą rozetę, czyli miejsce przyłączenia jej do przewodu z sufitu. Bez problemu zmieści mi się tam odbiornik. Na razie ją odłączymy i zdejmiemy. Zobaczymy, jak wyglądają przewody wychodzące z sufitu. Jak widać, przewody wychodzące z sufitu są jednokolorowe, jedynie przewody fazowe są dodatkowo oznaczone kolorowymi taśmami. Przewody zewnętrzne to faza, a przewód środkowy to przewód neutralny lub ochronno-neutralny, w zależności od tego, jaki mamy typ instalacji elektrycznej. Połączymy przewody fazowe razem, ale zanim to zrobimy, musimy trochę przygotować przewody.
wieszamy lampę, trzeba skorzystać z pomocy drugiej osoby lub, tak jak ja, skorzystać z drutu i gdzieś zamocować tę lampę, abyśmy mieli wolne ręce. Stara kostka nie będzie nam potrzebna. Przewody brązowe z lampy przyłączymy bezpośrednio do odbiornika, a pozostałe przewody do złączek Wago. Przewód brązowy z jednej lampy przyłączamy do zacisku R1 odbiornika. Jest to pierwszy obwód tego żyrandola. Dwa pozostałe brązowe przewody z lamp do zacisku R2. I jest to drugi obwód żyrandola. Niebieskie przewody z lamp łączymy do tej złączki pięciokrotnej. I zostało nam jeszcze zasilanie odbiornika, przewód niebieski do złączki pięciokrotnej, a przewód brązowy do tych dwóch przewodów fazowych. W tej instalacji nie mamy możliwości podłączenia łączników lokalnych do wejścia IN1 i IN2 tego odbiornika. Nie wykorzystujemy tych zacisków. Włączamy napięcie i kolejną czynnością będzie dodanie nadajników do odbiornika. Z wielu funkcji wykorzystamy funkcję bistabilną tego przekaźnika. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania tak długo, aż nie załączy się pierwsza lampa. Puszczamy i ponownie naciskamy do czasu, aż nie zacznie dioda szybko mrugać. Po czym przyciskamy przyciski na pilocie i nadajniku, po czym zatwierdzamy w odbiorniku. Sprawdzamy poprawność działania. Aby zaprogramować drugi kanał, naciskamy i przytrzymujemy przycisk programowania tak długo, aż nie załączy się drugi obwód, po czym puszczamy i znowu przyciskamy, dioda zacznie szybko mrugać. Teraz naciskamy odpowiednie przyciski na nadajniku i pilocie, po czym zatwierdzamy na odbiorniku. I znowu sprawdzamy poprawność działania. Teraz możemy już z powrotem zamontować lampę na suficie. Pozostało nam jeszcze zamontować nadajnik w puszce, w której był łącznik świecznikowy. Zdejmujemy przycisk i odkręcamy dwie małe śrubki.
Ramka zostanie oddzielona od układu elektronicznego i od adaptera montażowego. Łączniki do sterowania bezprzewodowego w ramach serii Sonata firmy Ospel mają kompaktową budowę. Kolekcja Sonata posiada bardzo bogatą ofertę ramek, od tradycyjnej bieli poprzez matowe srebro czy wielokrotne ramki wykonane ze szkła, aluminium, drewna lub kamienia. Firma Ospel posiada w swojej ofercie zestawy łącznik, odbiornik przeznaczony do sterowania oświetleniem lub do sterowania roletami. Gdyby to była instalacja nowego typu z łączeniami pod łącznikiem, to ten nadajnik można by wykorzystać w innym miejscu. Wprawdzie montując ten nadajnik nie zyskujemy dodatkowego punktu, z którego możemy załączać oświetlenie, ale możemy w każdej chwili rozbudować ten system, dodając kolejne nadajniki, piloty i inne sterowniki. Aby dodać kolejny punkt, z którego możemy włączać oświetlenie, nie ma potrzeby ingerencji w ścianę, nie trzeba nic kuć ani wiercić. Wystarczy z tyłu łącznika nakleić taśmę dwustronną i przylepić w dowolnym miejscu, czy to na ścianie, czy meblach. Łączniki te są naprawdę bardzo wysokiej jakości i na pewno znajdziemy wzór do swojego pomieszczenia. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!